Już jest film? Hello everybody, welcome to Altering the Vertical Dimension of Occlusion, a guideline to safe video procedures. I'm John Cranham, I'm the Clinical Director of the Dawson Academy here in Poznan, Poland, and excited to be doing our class. And I've got my buddy here, Jack, with me, who is our fearless translator. Jack. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jacek Czornicki, Text Kraków. Witamy Państwa serdecznie na tym webinarium, które jest poświęcone kwestii zmiany wymiaru pionowego okluzji i wytycznych dotyczących bezpiecznych procedur podnoszenia zwarcia. Zaczął przemawiać Państwa John Cranham, jest to dyrektor kliniczny Akademii Dawsona. Witam Państwa na tym webinarium. So we've got a lot to do in this webinar, so I want to move fairly quickly. My goal is to give you some understanding of how at the Dawson Academy we look at vertical and how we solve problems using it. Mamy mało czasu, więc będę się streszczał. Chcę przejść od razu do rzeczy. Jak zmieniać wymiar pionowy zwarcia, jak robimy to w Akademii Dawsona i jak staramy się zapewnić, żeby to były zmiany bezpieczne. Our first principle in understanding vertical dimension is that vertical dimension of occlusion is determined in the patient's maximum intercuspation. Pierwszą ważną rzeczą jest to zrozumienie faktu, że zmiana wymiaru pionowego zwarcia jest wykonywana w pozycji maksymalnego zagłuskowania. You will see that it is the repetitive contracted length of the elevator muscle that creates the space between the nose and the chin in which the teeth erupt into. Obszar, która jest wyznaczona przez pozycję nosa i brudki, jest ustalana poprzez powtarzalną długość skurczową mięśni i w tym obszarze zęby się wyrzynają, aż dojdą do jakiegoś punktu kontaktu. And so visualize that the muscles were there before the teeth, and the teeth will simply erupt until they meet an equal and opposite force, which is the opposing tooth. Proszę sobie wyobrazić, że jest to odległość wyznaczona przez mięśnie, natomiast zęby wyrzynają się z obu dwóch łuków zębowych, aż dojdą do kontaktu ze sobą. So looking at this then, if we have the space between the upper and lower jaw and the repetitive contracted length of muscle, a więc jeżeli mamy pewną odległość między szczęką a żuchwą i mamy pewną stałą, powtarzalną długość skurczową mięśni, and then the teeth erupt into that space until they meet the equal and opposite force, to wtedy zęby się wyrzynają w tym obszarze tak długo, aż natrafią na kontakt, na siłę działającą w przeciwnym kierunku o tej samej wartości, którą ma dany ząb. That's what ultimately will create the vertical dimension of occlusion, which is basically measured at the nose to chin or nasion to pagonion. I jest to właśnie ten obszar, który jest wyznaczony przez współdziałanie mięśni i zębów. Jest to obszar między nosem a brudką, albo też wyznaczony przez punkty nasion i pagonion. So again, a couple other things. It is the repetitive contractive length of muscles that determine the maxilla to maxilla relationship in which teeth erupt. A więc tak, ta powtarzalna długość skurczowa mięśni wyznacza relację między szczęką a żuchwą i tę odległość, którą mogą zająć zęby podczas wyrzynania się. Teeth erupt until something stops them. Zęby wyrzynają się tak długo, aż coś je zatrzyma. And when teeth and muscle war, muscle will never lose. I jeżeli istnieje walka między zębami a mięśniami, to stroną, która nigdy nie przegra, są mięśnie. One of the things that may shock you is that even in rapid abrasive wear, we do not lose vertical. Coś, co może Państwa zaskoczyć, nawet jeżeli mamy bardzo szybkie ścieranie się zębów, to wcale nie oznacza, że utracimy wymiar pionowy zwarcia. Because the alveolar processes will elongate and keep up with the wear. Ponieważ w trakcie ścierania się zębów jednocześnie wyrzyna się dalej kość wyrostka i ona rekompensuje utracony wymiar pionowy. But vertical dimension is not related to comfort, so if we need to open or close vertical a little bit, as long as we're doing it in centric relation,
the patients won't even know we've done it. Natomiast wymiar pionowy nie jest związany z poczuciem komfortu, czyli możemy podnieść lub obniżyć wymiar pionowy zwarcia, jeżeli z jakiegoś powodu jest nam to potrzebne i jeżeli robimy to w relacji centralnej, to pacjent tego nie odczuje. And remember that you don't unload the joint when you change vertical dimension because you're opening it at the point of rotation, which is at the joint level. Jednocześnie proszę pamiętać, że nie można odciążyć stawu poprzez podniesienie lub obniżenie poziomu zwarcia, dlatego że w tej pozycji relacji centralnej jest to miejsce obrotu żuchwy, a więc to nie ma znaczenia i nie ma odciążenia stawu. Some of the studies that have shown these theories, Ricketts showed that lower facial heights in adults stayed constant with age, even with extreme wear. Są badania, między innymi Ricketsa, który wykazał, że wysokość dolnego piętra twarzy u osób dorosłych pozostaje stała wraz z wiekiem. And then McAndrews demonstrated that more than 1,000 orthodontic patients, where he altered vertical, they went back to their own original vertical dimension within a year. Natomiast McAndrews pokazał w badaniu na ponad 1000 pacjentów ortodontycznych, że wykonane u nich zmiany wymiaru pionowego powróciły do swojego pierwotnego wymiaru w ciągu 1 roku. So the principle is, if we open the vertical dimension of occlusion for prosthetic convenience, the patient will return back to their own vertical dimension within about 6 months, and they won't even know it's happening. Okay. Jeżeli jest taka zasada, że jeżeli podniesiemy wymiar pionowy zwarcia u pacjenta z jakichś przyczyn, na przykład wygody protetycznej albo z innych powodów, to pacjenci powrócą do swojego wymiaru pierwotnego, oryginalnego wymiaru pionowego w ciągu mniej więcej 6 miesięcy. My own observation is, while they won't know what's happening, there might be slight little changes in the occlusion that may have to be adjusted while the adaptation is occurring. Pacjenci sobie z tego z reguły nie zdają sprawy, natomiast moje doświadczenie jest takie, że wraz z tą zmianą wymiaru pionowego mogą być jakieś drobne objawy niestabilności w okluzji, ale z reguły mała korekta wystarczy i pacjenci do tego adaptują. So what are the cases where altering the vertical dimension or opening the vertical dimension can be helpful? Jakie przypadki mogą być, w jakich przypadkach może być wskazane podniesienie wymiaru pionowego zwarcia? And we'll look at certainly worn dentition cases. Na pewno jest to przypadek startego uzębienia. Deep overbite cases where we might have to shallow the guidance. Gdy mamy pacjentów z głębokim nagryzem pionowym, gdy chcemy spłycić trochę prowadzenie w odcinku przednim. Some class 3 patients that we'll call pseudo class 3s. Niektórzy pacjenci z klasą trzecią, nazywamy ich pacjentami z pseudoklasą czy z rzekomą klasą trzecią. Sometimes you can fix patients with occlusal plane problems by altering vertical. Czasami możemy pewne problemy okluzyjne rozwiązać poprzez właśnie podniesienie wymiaru pionowego zwarcia. And in cosmetic or aesthetic cases where if you lengthen the teeth, you may restrict the envelope of function. Oraz niektóre sytuacje, gdzie ze względów estetycznych, jeżeli na przykład wydłużamy długość zębów i mogłoby to doprowadzić do zawężenia funkcjonowania, czy też odwodzenia, przywodzenia żuchwy, tam też to może być wskazane. We'll look at a couple of these examples tonight. Pokażę Państwu dzisiaj kilka przykładów takich sytuacji. So one of the principles here again is increasing vertical dimension in centric relation will increase the overjet and decrease the overbite. Kilka zasad. Pierwsza zasada. Zwiększenie wymiaru pionowego zwarcia w relacji centralnej powoduje zwiększenie nagryzu poziomego oraz zmniejszenie nagryzu pionowego. So as we see that open, we increase the overjet and decrease the A overbite. więc podnosząc ten wymiar pionowy zwarcia zwiększamy nagryz poziomy, ale zmniejszamy nagryz i zmniejszamy jednocześnie nagryz pionowy. This can have a positive effect on many specific types of cases, and in some cases it's the only way to solve the problem. Jest to sytuacja, która może mieć pozytywny wpływ na zwarcie w niektórych przypadkach, a w niektórych może być bardzo potrzebna. Remember, when you open vertical dimension, you have to follow very specific occlusal guidelines, like at the Dawson Academy. Oczywiście jednocześnie podnosząc wymiar pionowy zwarcia musimy pamiętać, że musimy przestrzegać pewnych zasad,
które u nas na przykład w Akademii Dawsona obowiązują, między innymi wymogi dotyczące stabilności okluzji. The 5 requirements of occlusal stability are the tenets that we hang on to, and let's just say one of them is we have to make sure all the teeth touch evenly in centric relations. So if we open vertical, we can't just do it in one part of the mouth. You have to do it everywhere. Mamy 5 takich zasad, wymogów związanych z uzyskaniem stabilności okluzji. Może wymienię tylko jeden z nich, mianowicie po odbudowie, po zmianie musimy mieć pewność, że mamy równocenne, równomiernie rozłożone kontakty na wszystkich zębach, na całej długości łuku. Nie możemy podnieść wymiaru zwarcia tylko na jakimś odcinku łuku zębowego. So how much do we open vertical? And the rule really is the least amount necessary to solve the problem and still fulfill the 5 requirements of occlusal stability. O ile możemy podnieść zwarcie? Nasuwa się takie pytanie. Odpowiedź jest prosta. Najmniejszą ilość w milimetrach, która pozwoli nam rozwiązać problem, a jednocześnie pozwoli spełnić tych 5 warunków stabilności okluzji. It's rarely more than 2 to 3 millimeters at the pin. Mówiąc w milimetrach, jest to z reguły rzadko więcej niż 2-3 mm, mierząc na pinie siecznym. So let's look at it another way for a second. What are the cases we should be careful of opening vertical? Spójrz na to może z drugiej strony. W jakich przypadkach musimy zachować ostrożność, jeżeli chodzi o podnoszenie wysokości zwarcia? And there's 2 ways to look at it. There's a skeletal situation we'll talk about with class 2s. Są 2 aspekty. Po pierwsze jest to druga klasa szkieletowa. And then when we look at implants, dentures, and removable partial dentures, in those 3 situations, those types of patients don't adapt. I druga, więc po pierwsze przypadki szkieletowe i druga sytuacja, pacjenci z implantami, pacjenci z protezami stałymi oraz z częściowymi ruchomymi. U tych pacjentów nie możemy oczekiwać adaptacji do nowego wymiaru pionowego zwarcia. With implants, if we open vertical and there's maybe teeth and implants, the teeth will try to adapt and the implants will end up being the only thing in occlusion. Jeżeli mamy pacjentów, którzy mają i implanty, i zachowane zęby, to oczywiście zęby mogłyby starać się adaptować do nowego wymiaru pionowego zwarcia, ale implanty pozostaną w tej sytuacji, w której były. One się nie przemieszczą. If we miss vertical on dentures and RPDs, the base will literally get pushed into the tissue. I jeżeli zmienimy wymiar pionowy zwarcia u pacjentów z protezami całkowitymi lub z częściowymi ruchomymi, no to wtedy te protezy mogą być wciskane w tkanki miękkie. But let's look at the skeletal issue with class 2s. And when a class 2 patient like this, where the lower incisors are just barely touching the cingulum there, if we put this patient in centric relation, the lower jaw drops back. A więc weźmy teraz ten problem, o którym wspomniałem, mianowicie klasa szkieletowa druga. Jeśli mamy taką sytuację, że mamy prawie że brak kontaktu między dolnymi siekaczami a górnymi, gdzieś tam dolne siekacze wchodzą w obszar guzków szkliwnych po stronie podniebiennej górnych zębów, jak podniesiemy wymiar pionowy zwarcia, to żuchwa nam pójdzie w dół i lekko do tyłu. And then if we further open the vertical from here, the lower incisor will move further away from the upper incisor, becoming more class 2. Jeżeli mamy tendencję do klasy drugiej albo klasy drugą i podniesiemy to jeszcze dalej, to jeszcze bardziej nam się to odsunie i odchyli do tyłu. Class 2 patients, to solve the problem optimally, often need skeletal surgery. Bardzo często u pacjentów z klasą drugą, żeby ten problem skorygować, no niestety potrzebny jest zabieg chirurgii ortognatycznej. So let's go ahead and again, just remind, we're going to be careful of these also, the implants and dentures and RPDs for the reasons that we suggested. A więc powtarzając, podsumowując, ostrożnie jest podnoszenie wymiaru pionowego zwarcia u pacjentów implantologicznych, u pacjentów z protezami całkowitymi i z ruchomymi protezami częściowymi. The principle is any prosthesis that cannot adapt properly with the alveolar process as they remodel is destined to have trouble. Zasada jest taka, że każda odbudowa prototyczna, która nie ma możliwości adaptacji wraz ze zmianami wyrostka zębodołowego, który się przemodelowuje, no niestety będzie powodowała takie czy inne problemy. So let's take a look at a failing dentition, one that at first glance we might need to
try to alter vertical because they're so destroyed. Spójrzmy na przypadek kliniczny. Pacjent z bardzo kiepskim stanem uzębienia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podniesienie wymiaru pionowego zwarcia byłoby tu sensowne. This patient has severe occlusal disease as well as biologic problems. Pacjent ma zarówno problemy biologiczne, jak i nasiloną chorobę okluzyjną. But when you look at him, his incisal edges are not in that bad of a place, and his lower incisal edges, as you look through the diastema, are also very visible. Natomiast widzimy, że jego brzegi wsieczne górnych zębów nie są w swojej naturalnej pozycji, ale widzimy również dolne zęby przez szparę między zębami górnymi widoczne. Patients like this that have been destroying their dentition from occlusal wear are actually making bone as the teeth erupt. U tych pacjentów, u których następuje bardzo silne starcie zębów, wraz ze ścierającymi się zębami rośnie im kość wyrostka zębodołowego, części zębodołowej żuchwy. So we have to figure out first where the teeth go and then figure out how deep we need to place the implants to have enough room for the prosthesis. I teraz musimy to przeanalizować, gdzie te zęby zmierzają, w jakim kierunku, jaka jest sytuacja, ile jest miejsca i gdzie musimy wprowadzić implanty, na jakim poziomie, żeby można było tych pacjentów prawidłowo zrehabilitować. So we're going to go through our Dawson protocol to figure out where the teeth go. Więc tak, przejdziemy przez cały protokół koncepcji Dawsona, żeby znaleźć miejsce, gdzie te zęby powinny być, w jakiej pozycji. And if we find our incisal edge and gingival contour, we then measure up so that we're 15 millimeters away from the incisal edge to figure out where the implants must go. A więc co robimy? Wyznaczamy pozycję brzegów siecznych górnych zębów, wyznaczamy pozycję krawędzi dziąsłowych i wyznaczamy odległość 15 mm od brzegów siecznych i to jest pozycja, gdzie powinna być platforma protetyczna implantów. It's very common on these types of cases to not table enough bone, and then the implants don't go deep enough, and then there's not enough room for the prosthesis. Bardzo często u pacjentów z nadmierną elongacją tych wyrostków zębodołowych, że jeżeli nie wykonamy redukcji albo wyrównania poziomu kości, to wtedy implanty będą zbyt wysoko osadzone, nie będzie przestrzeni na odbudowę protetyczną. So the principle is when we open video on teeth, the patient adapts through the remodeling of the alveolar bone. Zasada jest taka, jeżeli podnosimy wymiar pionowy zwarcia, czyli VDO po angielsku, na zębach, to pacjent się zaadaptuje do tego poprzez remodeling wyrostka zębodołowego. When we open the video on implants, the same adaptation does not happen, so we must table the bone or level the bone to get the space. Taka adaptacja nie zachodzi natomiast u pacjentów z implantami, dlatego jeżeli chcemy wprowadzać implanty, musimy zredukować kość. All right, so in a case like this, if we know approximately the distance we're going to lengthen the incisal edges, which we did on his case. A więc gdy wiemy, że będziemy zmieniać, wydłużać korony kliniczne w sensie pozycji brzegów siecznych, tak jak w tym przypadku wiedzieliśmy, że tak będzie, We can see we have plenty of room for the implants. to widzimy, że mamy miejsce też na wprowadzenie implantów. This was before I was doing guided surgery. To było jeszcze przed czasami, gdy zacząłem stosować nawigację podczas implantacji. And we would basically make a duplicate of the denture and create a trough, much like this. I zrobiliśmy taki duplikat z protezy, na podstawie protezy i zrobiliśmy tak jakby prowadnicę, coś w rodzaju szablonu chirurgicznego. But the distance from the incisal edge to the black border there is 15 millimeters. Ale mieliśmy wyznaczoną głębokość, wiedzieliśmy ile musimy zredukować kość, żeby mieć te 15 mm od brzegów siecznych po krawędź implantu. So the surgeon could flap the tissue, place this in, and then scribe on the bone where he was going to level. Chirurg po podniesieniu płata mógł założyć szablon i mógł zredukować kość do takiego poziomu, jaki był mu potrzebny. Same thing on the lower. Podobnie działanie w żuchwie. So this was a case where we took the teeth out, took the tori off, put the implants in, and did an immediate load. U tego pacjenta była to sytuacja, gdzie usterliśmy wszystkie zęby, których było już bardzo niewiele i były bardzo zniszczone. Zredukowaliśmy kość, wprowadziliśmy implanty i odbudowaliśmy je natychmiastowo. When you look at the
the flange there, remember that doesn't wrap over the tissue. The base of that hybrid is convex against the convex tissue. So he can put a water pick right through there. Proszę spojrzeć na pacjenta. On nie ma protezy z jakimś kołnierzem, z jakąś płytą. Jest to wyokrąglenie w części dodziąsłowej. Widać, jaka duża ilość kości została zredukowana. A great deal of bone obviously was removed in this case. Była to duża ilość kości, którą usunęliśmy. And that's a better look of how, if you look where the vestibule is, how much bone was tabled to be able to do Proszę this. zobaczyć porównanie zdjęcia przed i po. Widzimy, jak duża była ilość kości, która została tutaj usunięta. Also notice not very much overbite, so we could create a very shallow angle of guidance. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo niewielkie nachodzenie zębów górnych na dolne, czyli nagryz pionowy jest nieduży, dlatego że chcieliśmy zapewnić pacjentowi bardzo płytkie prowadzenie na zębach przednich. This is a very shallow group function type of occlusion. Jest to typ zwarcia, które nazywamy tak zwaną funkcją grupową. Jednocześnie jest to bardzo płaskie prowadzenie. So when implants are involved in fully edentulous cases, do not open the vertical. Determine your video and your planning and gain space by leveling or tabling A więc bone. podsumowując, zasada jest taka: w przypadkach implantologicznych u pacjentów z całkowitym bezzębiem nie podnosimy wymiaru pionowego zwarcia, natomiast wyznaczamy wymiar pionowy zwarcia podczas planowania, a potem uzyskujemy go poprzez zredukowanie kości. All right, so let's look at some of the cases where actually altering the vertical dimension can be helpful. And we'll look at another older gentleman who has extremely worn dentition. Teraz przejdźmy do przypadków, w których podniesienie wymiaru pionowego może być potrzebne, może być przydatne. I zaczniemy od pacjenta, który ma bardzo starte uzębienie. And one reason to open the bite on a worn dentition is to prevent getting closer to the pulps. Jedną z przyczyn podnoszenia wymiaru pionowego zwarcia jest uniknięcie uszkodzenia dalszego zębiny i dotarcia do obszaru komory miazgi. So this is an 82-year-old gentleman who came in thinking that he was going to be an all-on-4 type situation. Mamy tutaj pacjenta w wieku 82 lat, który się u nas zjawił i myślał, że rozwiązanie typu all-on-4 będzie dla niego dobrym rozwiązaniem. He showed very little tooth structure when he smiled. Podczas uśmiechu nie było widać zbyt wiele struktur zębów. But when he got a big smile, you can see there's very little of his tooth left. Natomiast przy szerokim uśmiechu po prawej stronie widzimy, że niewiele z tych zębów pozostało. You may look at this and say, well, for sure his bite has closed. Można by powiedzieć, no patrząc na to, tak, on ma na pewno jakiś taki głęboki nagryz pionowy. But when you look at where that incisal edge is on the upper right one, it's not that far off. Ale proszę zobaczyć, jak spojrzymy, gdzie są w kontakcie szczególnie górne przednie zęby 1 czy 2, to nie ma tak głębokiego tej nagryzu. You certainly couldn't. He's got a 3 mm long central there. There's no way you're adding 7 mm of length incisally. One są w kontakcie, te zęby, to znaczy, jak podniesiemy, nie ma szans na duże podniesienie, może 2-3 mm, ale na pewno nie byłoby tej szans na podniesienie na tyle, żeby pacjentowi przywrócić normalną długość koron. So the question is, are these teeth savable? You want to look at periapical radiographs and the perio. I felt like we were going to need a lot of crown lengthening for aesthetic purposes anyway. A więc tak, patrząc na tego pacjenta, można by się zastanowić, czy te zęby da się w ogóle uratować, czy da się je odbudować. No na pewno wiedzieliśmy, że będzie potrzebne wdrożenie koron klinicznych tak czy inaczej, ale zaczęliśmy sprawdzać, jaki jest stan przyzębia, jak to wygląda u pacjenta. His upper arch was in much worse shape than his lower arch. Jego górny łuk był w trochę gorszym stanie niż dolny. And so when we planned him, following our global positioners that we use, the first thing we're going to figure out is where we want the lower incisal plane. My mamy nasze pewne zasady pracy. Jednym z nich są pewne globalne, czyli mówiąc ogólne zasady, punkty referencyjne w jamie ustnej. Sprawdzaliśmy, gdzie powinny być brzegi sieczne tych zębów. And then we're going to figure out that upper incisal plane, and you can see I'm visualizing a little change incisally, but a lot of change gingivally.
I potem wyrysowaliśmy, czy też zrobiliśmy obrys zębów górnych, gdzie one się powinny znajdować w optymalnej pozycji. Widzimy, że trochę na zębach można uzyskać długości, ale duże zmiany będą w obszarze dziąsłowym. Now we're going to take this and basically wax those things on the articulator. Następnie wzięliśmy i nawoskowaliśmy te docelowe pozycje zębów i osadziliśmy to w modelach w artykulatorze. And at this point, we're basically going to open the vertical dimension until we can visualize a good overbite-overjet relationship in the anterior. Podnosimy sobie na tyle wymiar pionowy zwarcia, żeby uzyskać dobrą relację zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym i mieć estetyczny odcinek przedni. All right, and this also allows us to make sure we have enough space in the back for posterior morphology. A więc odtwarzając idealny nagrys poziomy i pionowy, stwierdziliśmy, że możemy uzyskać dobrą ilość miejsca do odbudowy zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym. So our plan was to do some bonding across the lowers. We haven't done that yet. And then crown lengthening, endo and post and cores across the front. Plan był taki, że na dole odbudujemy z kompozytu zęby, to jeszcze nie zostało zrobione, natomiast na górze leczenie kanałowe, wkłady koronowo-korzeniowe albo wkłady i odbudowa pracami protetycznymi. Lower bonding's complete and we maintained his lower crowns in the posterior. Zachowaliśmy po odbudowie zęby przednie na dole i zachowaliśmy jego korony w odcinku bocznym. There's the provisional in his mouth of the new vertical. Tu mamy w nowym wymiarze pionowym zwarcia, mamy korony tymczasowe. You could see the change in his face shape with just about 2.5 millimeters at the pin. Proszę zobaczyć, jaka jest zmiana wyglądu jego twarzy. Jest to na pinie siecznym, była to tylko różnica 2-3 mm. We also placed 2 implants in the edentulous area on his upper left. U góry po lewej stronie wprowadziliśmy 2 implanty w odcinku tego braku skrzydłowego. And what we can do if we don't want to load those implants until the teeth have adapted. I co możemy zrobić? Możemy poczekać, implanty się będą wgajały, a w tym czasie zęby się zaadaptują do nowego wymiaru pionowego zwarcia. So we can go ahead and place the implants at the time of the tooth preparation and crown lengthening. Czyli mamy możliwość wprowadzenia implantów w momencie opracowywania zębów, odbudowania ich koronami, ponieważ te implanty się będą wgajały, nie będą na razie odbudowane. Load the temporaries and then let him adapt about 6 months before we load. Odbudujemy go pracami tymczasowymi, pacjent się będzie adaptował przez jakieś 6 miesięcy, w tym czasie implanty się wgoją. So the principle is when implants are involved with a partially edentulous case, load the teeth 6 months before you load the implant. A więc następna zasada, która się pojawia, jeżeli mamy pacjentów, gdzie zostały wprowadzone implanty w odcinku bezzębnym, to wtedy zęby, które pacjent ma, obciążamy 6 miesięcy przed obciążeniem implantów w przypadkach podnoszenia wymiaru pionowego zwarcia. So when we get him all in his permanent dentistry, Tutaj pacjent został już zaopatrzony pracami docelowymi. this is the final zirconia work. Tutaj praca docelowa na podbudowie z tlenku cyrkonu. And again, the bonding on the bottom is, Adhezyjne odbudowy w dolnym łuku. and the implants loaded up on that back quadrant. I u góry również ten brak skrzydłowy odbudowany na implantach. All right, so kind of pre-op, provisional, and then the final. Pacjent w sytuacji przed zabiegiem, przed leczeniem, w środku w pracach tymczasowych, a po prawej stronie już po zakończeniu rehabilitacji. And again, during the 6 months in the temporaries before we loaded the implants, he was adapting and didn't even know it. Przez te 6 miesięcy, gdy implanty się wgajały i po podniesieniu wymiaru pionowego zwarcia pacjent na pracach tymczasowych się adaptował do nowej pozycji i nawet nie zauważał tego procesu adaptacji. Let's look at something you might run into, a patient that may look like they're class 3. Inny przypadek, pacjenci, którzy mogą wyglądać na klasę trzecią. And we look at his smile, his lower jaw definitely looks a little forward. Patrząc na pacjenta w uśmiechu, zdjęcie z boku, widzimy, że wyraźnie żuchwa jest w pozycji do przedniej. You see the crossbite in the anterior. Widzimy zgryz krzyżowy w odcinku przednim. And so we're going to go ahead and just figure out where the teeth could be aesthetically, and they definitely, from a length standpoint, could be a lot better. I patrzymy, gdzie zęby mogłyby być z punktu widzenia estetycznego w lepszej pozycji. Wygląda, że tutaj tak, to byłoby dużo lepiej.
Now the thing to understand is a lot of times class 3s, the mandible is actually forward. Bardzo często w klasie trzeciej mamy doprzednią pozycję żuchwy. This is what we call a pseudo class 3, where when you put them in centric relation, the mandible goes back and it's really more of an edge to edge. Natomiast takie przypadki, które nazywamy pseudo albo rzekomą klasą trzecią, są to przypadki, gdy u pacjentów ustawimy im żuchwę w pozycji relacji centralnej i wtedy zęby z pozycji doprzedniej, czodozgryzu, przechodzą do pozycji tak zwanej tête-à-tête, czyli w kontakcie na brzegach siecznych. Now to lengthen this case, which is what we want to do aesthetically, we now need to open the bite. I teraz, jeżeli chcemy ten przypadek odbudować i czynnościowo i estetycznie, jeżeli podniesiemy wymiar pionowy zwarcia, and often if we bring the incisal edge forward a little bit, we can create more of a regular overbite. I jeżeli u pacjenta ustawimy lub lekko wychylimy do przednio górne zęby przednie, to możemy uzyskać normalne relacje szczęka-żuchwa. Okay? So again, looking at the lower incisal plane, Patrzymy na dolną płaszczyznę okluzji. we can do some reshaping and a little bit of waxing down there. Oczywiście można by te zęby przekonturować, można by poprawić trochę ich wygląd, robimy tutaj nawoskowanie. The upper incisal plane will wax to Również planujemy płaszczyznę górnych zębów, the aesthetic specifications we want. zgodnie ze specyfikacją estetyczną, którą zaplanowaliśmy. And there again, we're going to change vertical until we see the overbite-overjet relationship that we like. I u takiego pacjenta zwiększamy wymiar pionowy zwarcia, aż uzyskamy takie relacje, na których nam zależy. And develop our stops. I ustalamy nasze kontakty zwarciowe. You can see the change in his facial profile, how his lower jaw is back. Proszę spojrzeć na profil jego twarzy, szczególnie dolne piętro twarzy. Żuchwa ustawia się bardziej do tylnej pozycji. So just like when we think about a class 2 becoming more class 2 as we open vertical, Pamiętacie Państwo, co mówią o klasie drugiej? Jeżeli podnosimy wymiar pionowy zwarcia, to klasa druga albo wada klasy drugiej się nasila. as a class 3 opens on the arc, they will become more class 1. Natomiast jeżeli klasa trzecia albo rzekoma klasa trzecia podniesiemy wymiar pionowy zwarcia, to ta klasa przechodzi bardziej w kierunku klasy pierwszej. So here's the temporary, again, it's still class 3 tendency, but a very nice overbite-overjet relationship. Widzimy po prawej stronie pacjenta już z pracami tymczasowymi, ma wciąż pewną tendencję do klasy trzeciej, natomiast już ma dobre relacje zwarciowe i już ma dobry nagryz poziomy i pionowy. These are the provisionals in place, Tutaj mamy założone prace tymczasowe and then our post-op. i sytuacja po leczeniu. And a nice result for him. I uzyskaliśmy bardzo dobry rezultat. Okay, moving through like that. Naprawdę można powiedzieć, że efekt jest zadowalający. Again, getting set up for having one second molar removed and then some implants placed on the Tutaj bottom. musiał być usunięty jeden ząb trzonowy, został zastąpiony ten odcinek implantem. Let's look at one more and we'll take a few questions. So let's look at the cases where maybe if you lengthen the teeth for aesthetic reasons, you end up with a restricted envelope of function. Teraz kilka przypadków, potem będziemy mieć chwilę czasu na pytania, ale w jakich przypadkach podniesienie wymiaru pionowego zwarcia może być pomocne? Czy na przykład przypadki estetyczne u pacjentów, którzy mają zawężoną kopertę funkcjonalną. And then let's look at also ways where we don't have to be so aggressive if the patient is younger. Oraz sytuacje, gdy nie chcemy być zbyt agresywni, szczególnie u pacjentów młodszych. So here again, remember our rule with anterior guidance is we want anterior guidance in harmony with the envelope of function. Zasada, którą się kierujemy, to jest prowadzenie przednie, które pozostaje w harmonii z kopertą funkcjonalną. Steep enough to disclude the back teeth as they move forward, but that lingual contour needs to be concave enough with how the lower incisor moves, chewing and speaking. Musi to być na tyle strome prowadzenie, żeby zapewniało natychmiastową dyskluzję odcinka bocznego, czyli rozkontaktowanie zębów, ale jednocześnie na tyle wklęsły ten tor przywodzenia żuchwy, żeby pacjenci mieli komfortową możliwość życia, mówienia, funkcjonowania. When we have a restricted envelope of function, the lingual contour of the upper is in the way of how that lower incisor travels. Co rozumiem pod pojęciem zawężonej koperty funkcjonalnej, gdy przy przywodzeniu żuchwy powierzchnie podniebienne górnych zębów stoją na przeszkodzie naturalnemu ruchowi przywodzenia zębów dolnych.
So as we look at it, looking at that one on the left, one way to alter this situation is to orthodontically intrude the teeth and then use root torque to bring the upper root back. Jedną z opcji tego, co było po lewej stronie, tego zawężonego toru przywodzenia żuchwy jest na przykład intruzja ortodontyczna dolnych zębów, potem ortodontyczne skorygowanie przez wprowadzenie odpowiedniego torku na górne zęby i ustawienie ich w nowej pozycji z nowym rodzajem kontaktu. The other possibility would be just to extrude or push out the labally push forward the upper incisor. Drugą opcją byłoby wychylenie tylko do przednie górnych siekaczy. The problem with the right one is there's not a stop on that lower incisor and that tooth will just erupt up. Jaki It's not problem stable. byłby w tej sytuacji wychylenia górnych zębów ortodontycznego? Mianowicie dolne zęby nie miałyby punktu kontaktu z górnymi zębami i wtedy one by się zaczęły bardziej wyrzynać. The left one is correct, the right one is A więc ta incorrect. lewa opcja jest opcją prawidłową, a prawa byłaby długofalowo nieprawidłowa. If we're going to do this restoratively, one of the things we can do, if you have a bit of a deeper bite, maybe you could go ahead and open vertical dimension. Opcją protetyczną, jaką mielibyśmy w takiej sytuacji, jeżeli mamy na przykład trochę głęboki nagryz pionowy, moglibyśmy na przykład podnieść wymiar pionowy zwarcia właśnie. This will increase overjet and decrease the overbite. Zmniejszy nam to nagryz pionowy, ale troszeczkę zwiększy nagryz poziomy. If we want to restore this upper tooth by reducing a little bit more off the lingual, Gdybyśmy mogli lekko przekonturować górny ząb, na przykład troszeczkę zredukować po stronie podniebiennej jego płaszczyznę, we can make then a centric stop on that tooth. możemy uzyskać punkt kontaktu w relacji centralnej na tym guzku szkliwnym górnego zęba And then develop a very shallow angle of i guidance. odbudować pacjentowi taki spłaszczony tor przywodzenia żuchwy. So let's look at Melanie's case. Spójrzmy teraz na przypadek Melanie. Again, 37-year-old dentist with a lot of wear and erosion over all her teeth. 37-letnia dentystka z dużą ilością starcia zębów ze śladami erozji. She wants to have a nice smile and she wants to not have all her teeth prepped if she can help it. Chciała mieć ładny uśmiech, natomiast nie chciałaby, żeby jej opracowywać specjalnie te zęby. As we look at her teeth, they're definitely short, they're definitely back. Mamy, patrząc, przyglądając się zębom, widzimy, że są skrócone, że są w trochę pozycji, trochę do tylnej ustawione górne zęby. And wear and erosion on both sides. I mamy na jednym i na drugim łuku zarówno starcie zębów, jak i oznaki erozji. Thankfully, her joints are healthy and her airway is good. Na szczęście drogi oddechowe są w porządku, stawy są w porządku. So we're going to go through our whole protocol Przechodzimy przez cały nasz protokół diagnostyczny i planistyczny. until we figure out exactly where the teeth are going to go Ustalamy optymalną pozycję jej zębów, for optimum aesthetics. zarówno jeżeli chodzi o funkcję, jak i o estetykę. And then what we're going to do is to start to look at the cast and do this three-dimensionally. I następnie analizujemy jej sytuację na modelach i robimy to teraz już w 3 wymiarach, a nie w 2, nie na zdjęciach. In today's world, this can be both done with wax or digitally. Można to w dzisiejszych czasach robić zarówno tradycyjnie analogowo w wosku, albo robić to już metodami cyfrowymi. This is a beautiful wax up, just analog wax up. To jest pięknie zrobiony wax-up analogową metodą. And you can see just with about a 3 millimeter, 2.5 millimeter opening at the pin, how much, without taking anything away, how we were able to add back what she's lost on her lingual contours. Proszę zobaczyć, jak przez podniesienie w artykulatorze pina siecznego o te 2-3 mm udało się nam uzyskać miejsce na bardzo ładną odbudowę tego, co ona starła przez te wszystkie lata, bez preparacji, bez opracowywania zębów. Along with the occlusal morphology. Łącznie z odbudową pełnej morfologii okluzji. Now the other way to look at this is if I was just going to restore the anterior teeth, maybe through the lower anteriors with veneers and the upper anteriors with sort of really conservative crowns or taco crowns, this is the space. At the new vertical, you can see the space that I have in the back. Proszę zobaczyć, jeżeli odcinek przedni odbuduję, czy to licówkami, czy koronami, czy takimi oszczędnymi koronami typu taco, to proszę zobaczyć, ile miejsca uzyskuje w odcinku bocznym na odbudowę tych zębów.
So that's back teeth could be done with direct resin or onlays A or... więc ten odcinek boczny można odbudować albo onlejami z kompozytów, albo innymi pracami tego typu, mniej inwazyjnymi. We do a lot of printed or milled resin toppers or resin onlays My robimy for this purpose. dużo drukowanych lub frezowanych onlei z kompozytów. And when we look at this, we can go ahead and see that this is the design in ExoCAD with my anterior wax up in front with the little toppers. Tutaj mamy na przykład z programu ExoCAD, gdzie mamy to wirtualnie odbudowane takie właśnie onleje albo tabletops, czyli takie licówki okluzyjne. So let's go ahead and do this appointment. The way I would structure this appointment is to start by putting a rubber dam on and bonding in my resin toppers on the back teeth. A więc jakbyśmy to odbudowywali? Po pierwsze, po założeniu koferdamu odbudowalibyśmy te licówki okluzyjne, kompozytowe. Any small fillings would be removed and the whole occlusal surface would be air abraded. Usuwamy jakieś stare wypełnienia nieszczelne i piaskujemy całą powierzchnię przeznaczoną do odbudowy. We then can go ahead and acid etch the teeth and put them in. Usually we do every other one. Następnie wytrawiamy zęby, przygotowujemy do osadzenia adhezyjnego tych prac. Zrobimy z reguły co drugi ząb, taką mamy zasadę. And so again, just doing this a quadrant at a time. I robimy każdy kwadrant w jednym okresie albo naraz. Very conservative, getting the cuspal morphology. Bardzo konserwatywne podejście, gdzie mamy odbudowaną morfologię guzków. And everything back. I wszystko jest przywrócone do stanu początkowego. So we would bond all 4 quadrants in. This is now the new vertical dimension. Odbudowaliśmy wszystkie 4 kwadranty, mamy nowy wymiar pionowy zwarcia. And now we can do the front teeth. I teraz możemy, w odcinku bocznym to zrobiliśmy oczywiście, i teraz możemy zająć się zębami So odcinka przedniego. prep the veneers on the bottom, prep the crowns up top. Pod licówki preparacja w dolnym łuku, pod korony w górnym. Temporaries are made. Wykonaliśmy prace tymczasowe. We'll make them removable or with crowns up top and then do a lock-on technique for the lower. Najpierw zakładamy górne, potem dolne. So when everything is lined up, we can have her close for the first time. I gdy mamy wszystko gotowe, pacjentka wykonuje zwarcie, zamyka zęby po raz pierwszy, sprawdzamy kontakty. And see how we've transferred everything in nicely. I sprawdzamy, czy nam się udało nasz plan zrealizować we właściwy sposób. How you finish this is up to you. I finished the lower anteriors first and then finished the upper anteriors, actually going 4 to 4 up top. Kolejność postępowania jest dowolna. Ja zacząłem od dolnego łuku w pracach docelowych, potem przeszedłem do górnego łuku, robiłem od czwórki, from 4 to 4. Up top. Up top. U góry od czwórki do czwórki. 3 to 3 on the bottom, 4 to 4. A na dole od trójki do trójki. Yeah. And then, so as we look at this, we're happy with the length, the smile, more relaxed looking face. Patrzymy na pacjentkę, jesteśmy zadowoleni z efektu, ma większą długość, dobra ekspozycja zębów, zrelaksowana, uśmiechnięta twarz. And now we can copy these contours that are working. I teraz, jeżeli w pracy tymczasowej na naszych prototypach to funkcjonuje prawidłowo i pacjentka powie tak, to jest to, wtedy możemy to skopiować na pracę docelową. There's the provisionals in the anterior and the resin onlays in the back. Widzimy w odcinku przednim prace tymczasowe, wykonane onleje czy odbudowy kompozytowe w odcinku bocznym. So when we finished her with a material called amber, which is a lithium disilicate. To są prace już docelowe, wykonane z materiału, który się nazywa amber. Jest to materiał na bazie dwukrzemianolitu. And again, look at the better lip support from. Spójrzmy na lepsze podparcie warg. Changes we've made to Jakie the zmiany inclination of the teeth. również wykonaliśmy w kącie ustawienia zębów. Showing before, provisional and after. Sytuacja początkowa, sytuacja z pracami tymczasowymi i z odbudowami docelowymi. Again, some side views of the smile. Patrzymy z boku, oceniamy uśmiech pacjentki. Before and after. Sytuacja przed i po. And then this concept that when we do cases like this, we do them 4 times.
in our mind, in wax, in provisionals, and in the porcelain. Nasze przypadki robimy tak naprawdę 4 razy. Najpierw w umyśle, potem w wosku, potem robimy na pracach tymczasowych i wreszcie z porcelany. That, in a nutshell, is the magical protocol of the Dawson Academy that allows us to solve so many complex To tak cases. w skrócie magia filozofii Dawsona, która pozwala nam na realizację nawet bardzo trudnych przypadków w sposób powtarzalny. Here's our occlusion, enclosure and centric relation, everything touching. Tutaj sprawdzamy kalką, czy mamy równocenne kontakty na wszystkich zębach. We have the anterior guidance that's discluding the back teeth. Sprawdzamy, czy mamy prowadzenie przednie, czy powodują one rozkontaktowanie zębów odcinka bocznego. And then a lingual contour that's in harmony with the envelope Oraz function. sprawdzamy, czy kontury językowe zębów pozostają w harmonii z kopertą funkcjonalną. So Melanie started with some sore muscles and kind of a bad bite. We deprogrammed her for a few days. Melanie miała problemy, miała dolegliwości bólowe, mięśniowe, dostała deprogramator na pierwsze dni. We did our records and did our 2D and 3D treatment planning. Zebraliśmy dane, zarejestrowaliśmy sytuację naszej pacjentki, zrobiliśmy analizę czy też planowanie w 2D, a potem w 3D. We got her in provisional restorations. Dokonaliśmy jej odbudowy tymczasowe. We transitioned those provisional restorations into the permanent restorations. Po zaakceptowaniu zamieniliśmy je na prace docelowe. And then we dialed in her occlusion. I potem końcowa korekta szczegółowa okluzji. So in summary, cases when opening video that can be helpful. Teraz podsumowanie. Przypadki, w których podniesienie wiory pionowego zwarcia może być pomocne. Those worn dentition cases. Przypadki ze startym uzębieniem. Deep overbite cases and Przypadki z głębokim nagryzem pionowym. some class 3s. Niektóre przypadki klasy trzeciej. Occlusal plane issues. Problemy z płaszczyzną okluzji. And then those aesthetic cases where you're concerned about restricting the envelope of function. I te przypadki estetyczne, gdzie obawiamy się, że mogłoby dojść do zaburzenia koperty funkcjonalnej. Be careful with the class 2 malocclusions because they become more class 2. Proszę uważać z przypadkami klasy drugiej. Wada klasy drugiej może się nasilić. And be careful of cases with implants, dentures, and partials. Proszę uważać u pacjentów z implantami, z protezami całkowitymi i częściowymi ruchomymi. So in summary, we figure out video on an articulator with facebow mounted models and centric relation. A więc po pierwsze ustalamy, jaki jest wymiar pionowy zwarcia najpierw w artykulatorze z osadzonym łukiem twarzowym, z modelami osadzonymi na podstawie rejestracji łukiem twarzowym w relacji centralnej. We visualize the maxillary and mandibular incisal planes first. Wyobrażamy sobie, jaka powinna być płaszczyzna szczęki i żuchwy i jaka powinna być płaszczyzna w obszarze zębów siecznych. We then choose our vertical by looking at our overbite and overjet relationship in the anterior. Sprawdzamy w odcinku przednim, jaki jest nagryz pionowy i poziomy. The last step is to make sure we have enough space posteriorly to prevent pulpal impingement on worn teeth. Wreszcie sprawdzamy, czy mamy odpowiednią ilość miejsca w odcinku bocznym, że można było to odbudować, żeby nie było kontaktu w obszarze już bliskiej miazgi. I don't want you to fear altering vertical. I think it's a critical skill to have, but also understand you have to have a lot of the fundamentals of occlusal treatment in place in order to tackle these kinds of cases. Powiem Państwu tak, że nie należy się obawiać zmiany wymiaru pionowego zwarcia, ale rzeczą krytyczną jest umiejętność, wiedza na temat rozwiązywania problemów okluzyjnych. Jeżeli nad tym zapanujemy, to wtedy możemy spokojnie zmieniać wymiar pionowy zwarcia. I did want to let you all know that I'm doing the worn dentition class, which is basically predictably altering vertical dimension here in Poznan in December. Proszę Państwa, tak dla informacji, na temat startych zębów oraz protokołów przewidywalnej zmiany wymiaru pionowego zwarcia będę mówił tutaj w Poznaniu w Polsce 7-8 grudnia. It's a popular class in the States and the first time I'm bringing it overseas. So I imagine that the seats will go quick. So I'd love to see some of our
Polish faithful come back and spend a couple days with me. We'd have a lot of fun. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo ciekawy temat, cieszący się dużym zainteresowaniem. Po raz pierwszy jesteśmy z tymi wykładami w Polsce. Mam nadzieję, że wielu z Państwa tam zobaczę, a myślę, że miejsca się będą rościły bardzo szybko na te wykłady. So that's all I've got. I know there's questions, Jack, so Może fire tyle na away. temat. Fire Wiem, away. że mamy trochę pytań, więc spróbujemy przejść do tych pytań, które Państwo stawiacie. As I understand, the shallow guidance in patient in class 3 is not a problem if we have immediate disclusion in the posterior. It's a very good question. And the thing to recognize with that is exactly what you said. Jest to bardzo dobre pytanie i dokładnie tak, jak jest powiedziane. Is that you're definitely going to have a more shallow guidance. Będziemy mieć na pewno spłycenie prowadzenia, But as long as it discludes the back teeth, ale jeżeli mamy That's the rozkontaktowanie zębów w odcinku bocznym, no to właśnie o to chodzi. the other thing that's interesting about class 3s is they tend to be what Dr. Dawson would call chop chewers. They chew really vertically. Druga rzecz, jeżeli chodzi o klasę trzecią, dr Dawson nazywa ich tak zwanymi pionowymi, żującymi pionowo, mianowicie oni robią chop w takim ruchu pionowym, oni są, nie mają tych ruchów przedniotylnych ani bocznych. So they don't often, cause problems. What you want to avoid is situations where it's edge to edge. I z reguły nie stanowią oni problemu. Czego chcemy uniknąć? Chcemy uniknąć postawienia pacjentów w pozycji zwarcia tête à tête. Okay? Tyle na temat tego pytania. What is the thickness of the articulating paper? So it's a good question. So I had two that I was showing there. The one that I like to use first is a material called troll foil that's a little bit thicker. I think it might be like 10 microns. Bardzo dobre pytanie. Grubość kalki przy kalibracji. Ja z reguły stosuję coś, co się nazywa w Stanach troll foil. Troll under a bridge. Troll foil. Ma to chyba około 10 mikronów grubości. Yeah, and then I like that one because it seems to mark everything. Ponieważ lubię tę kalkę, ponieważ wydaje się, że ona nam znaczy wszystkie obszary, gdzie jest jakikolwiek kontakt. And then the other one that I finish with is AccuFilm, which is 7 microns. Natomiast kończę potem kalką AccuFilm, która ma grubość 7 mikronów. Yeah. Was there more over there? Just a moment. Okay. If they were in the anterior segment, just a moment, I have to read it. So if we have worn dentition in the anterior segment, in spite of correct support in the posterior area, do we increase the bite or not? Yeah, so that's a great question. And to me, if the back teeth are unworn, to jest bardzo dobre pytanie, jeżeli w odcinku bocznym zęby nie są starte. And you've had a lot of wear and compensatory eruption in the front. Natomiast jeżeli mamy duże starcie i wyrzynanie się zębów w odcinku przednim. Often what happens is as the front teeth wear, the lower teeth are coming up and the upper teeth are wearing and coming back. Często jest tak, że gdy górne zęby się ścierają, robi się miejsce, wyrzynają się wtedy dolne zęby i wtedy również górne zęby się lekko odchylają. Idą trochę do tyłu. Yeah, the wear pattern causes even more issues with the restricted envelope function. I wtedy mamy jeszcze bardziej zawężony tor przywodzenia żuchwy, czyli kopertę funkcjonalną. So in that example, I think you don't touch the back teeth and you do orthodontics up front to gain the space back. W takim przypadku nie dotykamy zębów w odcinku bocznych, raczej idziemy w kierunku ortodontycznego skorygowania pozycji zębów przednich. And then restore the front teeth. I odbudowa tego utraconego wymiaru pionowego zwarcia. Yes. Okay. Okay. Well, I think maybe we are right at our allotted time. I very much want to appreciate you tuning in to seeing the webinar. I love coming here and hanging out with Perry and Dorada here in Poland, and it's been another great week. So myślę, że dotarliśmy do końca czasu naszego webinarium.
Bardzo chciałem podziękować Państwu za podłączenie się do tego, co mówimy. Dziękuję Przemkowi, dziękuję Dorocie za to, że nas tutaj goszczą w Poznaniu. And we got to thank Jack, the best translator in the world, because this wouldn't be possible without him. I dziękujemy Jackowi, czyli nie za tłumaczenie, bo bez niego być może nie byłoby to takie szybkie. All right. So thank you all and hope to see you again soon. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się wkrótce niedługo zobaczymy. Come see me in December. Take care. Proszę przyjechać w grudniu, myślę, że warto.